Wyobraź sobie świat, w którym gangsterzy nie uciekają przed kamerami, tylko sami je włączają. Pokazują twarze, luksusowe auta, pliki gotówki, a czasem nawet coś, co wygląda jak przestępstwo transmitowane na żywo. Dlaczego to robią? Czy czują się nietykalni? A może to sprytna zasłona dymna? Dziś poznacie 5 postaci, które zdobyły sławę nie dzięki piosenkom czy filmom, ale dzięki swojej przestępczej legendzie w mediach społecznościowych. A na koniec? Historia gangu tak popularnego na Instagramie, że ich zdjęcia stały się memami w półświadku. I uwierz mi, kiedy usłyszysz, co wrzucali, będziesz się zastanawiać, jak to w ogóle było możliwe. Pardon, merhaba. Aracınız çok güzelmiş de ne iş yapıyorsunuz? Sam Walker, TikTokowy gangster z Liverpoolu. Sam Walker, pochodzący z Liverpoolu, to przykład człowieka, który w XXI wieku postanowił połączyć gangsterkę z influencer marketingiem. Na TikToku zgromadził około 140 000 obserwujących i regularnie wrzuca materiały z miejsc przestępstw, relacjonuje konflikty gangów, a nawet chwali się swoimi kontaktami w półświadku. Problem w tym, że jego show w internecie to nie tylko zabawa. Walker to recydywista z imponującą, choć wątpliwie chlubną kartoteką. Jak podają media, ma na swoim koncie ponad 130 wyroków i przewinień, od przemocy po narkotyki i broń. W Irlandii zasłynął z tego, że podczas swojej rozprawy sądowej odpalił transmisję na żywo z sali sądowej. Skończyło się grzywną, miesiącem w zawieszeniu i kolejną falą kontrowersji. Sam lubił też kreować się na dobroczyńcę. Po ucieczce z Wielkiej Brytanii do Sierra Leone publikował nagrania, na których organizuje pomoc w slumsach i finansuje operacje dla dzieci. Ale jego życie to ciągła jazda bez trzymanki. W maju 2025 roku pojawił się w hiszpańskim barze, w którym niedawno zastrzelono 2 szkockich gangsterów. Nagrał stamtąd film z komentarzem, który wielu uznało za szokujący i kompletnie pozbawiony szacunku dla ofiar. Kilka dni później w Puerto Banz dopadli go napastnicy, którzy pobili go tak dotkliwie, podobno kijami golfowymi, że musiał mieć zszywaną głowę. Sam twierdził później, że to 6. zamach na jego życie w tym roku i próbował tłumaczyć obrażenia wypadkiem samochodowym w Portugalii. Historia Walkera to przykład, jak cienka jest granica między internetową pokazówką a realnym zagrożeniem. W jego przypadku życie online i offline zderzyły się z hukiem, a kamery, które miały dawać sławę, stały się też zaproszeniem dla wrogów. I choć sam Walker szukał tylko rozgłosu, to w Neapolu jest grupa, która udowodniła, że wojnę można toczyć nawet przez TikToka. Mafijne mamy z Neapolu. TikTok jako broń w wojnie klanów. Camorra. Neapolitańska mafia. Od dekad uchodzi za organizację, w której rodzina znaczy wszystko. Ale dziś te rodzinne więzi znalazły nową scenę i to wcale nie w ukrytych salach spotkań czy ciemnych zaułkach. Arena przeniosła się na TikToka, a w rolach głównych występują nie gangsterzy, lecz ich matki. Rita de Crescenno i Rosa Macor to 2 kobiety, które postanowiły, że ich głos w mafijnej wojnie będzie słyszany głośniej niż kiedykolwiek. Wszystko nabrało tempa, gdy 22-letni syn znanego mafioza został postrzelony w nogę. Jego matka, Rosa Macor, nie czekała na spotkanie z prawnikami ani na rozmowę w 4 oczy z wrogami. Zamiast tego włączyła kamerę i nagrała wideo, w którym bez ogródek oskarżyła Ritę o zlecenie ataku, mówiąc: tylko ty mogłaś wysłać kogoś, kto postrzelił mojego syna. To wojna. Nagranie w błyskawicznym tempie rozeszło się po sieci. Rita, znana w internecie celebrytka z kontrowersyjną przeszłością i z ponad 1 milionem obserwujących, nie zamierzała milczeć. Odpowiedziała w swoim stylu publicznie, na TikToku, i zapowiedziała, że składa zawiadomienie o zniesławienie. Tak oto dawne zasady omerty, milczenia i rozwiązywania konfliktów w ciszy zostały zastąpione przez live'y, komentarze i wiralowe filmiki. To, co kiedyś rozgrywało się w ukryciu, dziś jest transmitowane na żywo. Neapol ogląda ten spektakl jak serial, tylko że w tym przypadku każda scena ma realne konsekwencje, a kolejne odcinki mogą kończyć się prawdziwymi strzałami. A teraz przenosimy się do Niemiec. Tam pewien człowiek udowodnił, że gangsterka w social mediach może wyglądać jak luksusowa sesja zdjęciowa. Necati Arabaci, turecki król niemieckiego podziemia. Necati Arabaci, znany również jako Neko lub Pate z Kolonii, to postać, która w niemieckim półświadku budzi zarówno strach, jak i respekt. Urodzony w Turcji, swoją przestępczą karierę rozwinął przede wszystkim w Kolonii, gdzie zaczynał budować wpływy już w latach 90. Swoją potęgę zyskał dzięki kontroli nad nocnym życiem miasta, zwłaszcza poprzez nadzór nad bramkarzami w klubach i kontrolę nad prostytucją.
Jego imperium rozciągało się również na domy publiczne w całym regionie Rury, a nawet z więzienia potrafił zarządzać jednym z takich lokali, co pokazuje skalę i bezwzględność jego działań. W 2002 roku Arabaci został aresztowany pod zarzutami kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, handlu ludźmi, wymuszeń, handlu bronią i szeregu innych poważnych przestępstw. W 2004 roku przyznał się do winy i otrzymał wyrok 9 lat więzienia. Jednak nawet za kratami nie dał o sobie zapomnieć. Wedle informacji podawanych przez media planował zabójstwo prokuratora, wynajmując płatnego zabójcę, a cała ta sprawa została zarejestrowana przez podsłuch w więzieniu. Co ciekawe, dzięki błędowi w tłumaczeniu protokołów nie otrzymał odpowiednich środków zapobiegawczych, a prokurator zdążył uciec z Niemiec. W 2007 roku, po części odbycia wyroku, został deportowany do Turcji z zakazem powrotu do Niemiec. Tam rozpoczął nowy rozdział swojego życia, stając się w 2010 roku szefem tureckiego oddziału Hells Angels, a w 2013 roku był nawet uznawany za potencjalnego europejskiego lidera tego klubu, zwłaszcza po aresztowaniu Franka Hanebuta. Mimo europejskiego nakazu aresztowania wydanego w 2015 roku przez Hiszpanię za udział w grupie przestępczej, handel narkotykami i prowadzenie domów publicznych, Turcja nie wydała Arabaciego. Tymczasem jego wizerunek w mediach społecznościowych eksplodował. Filmy i zdjęcia pokazujące go w luksusowych samochodach, drogich garniturach i w towarzystwie ochroniarzy zdobywały miliony wyświetleń. Określany jako boss z Monako, Arabaci stał się symbolem gangstera nowej ery, który potrafi połączyć brutalny świat przestępczości z błyskiem reflektorów social mediów. Jego historia to nie tylko opowieść o bezwzględnym przestępcy, ale także o człowieku, który wykorzystuje nowoczesne media do budowania swojej legendy i wpływów, nadal pozostając poza zasięgiem wymiaru sprawiedliwości. A teraz historia człowieka, który z mafii zrobił sobie markę lifestyle'ową. Vincenzo Torcasio. Mafia w wersji influencer. Po historii Nedżatiego Arabaciego, który całe życie balansował na granicy świata przestępczego i legalnego, czas przenieść się do Włoch. Vincenzo Torcasio to nazwisko znane policji i służbom wywiadowczym. Był powiązany z jedną z najpotężniejszych struktur przestępczych świata – kalabryjską 'Ndranghetą. Ale jego droga w mafii nie prowadziła wyłącznie przez ciemne zaułki i tradycyjne kanały przemytu. Torcasio miał inny pomysł. Zrozumiał, że XXI wiek to czas, w którym władza i wpływy można zdobywać nie tylko pistoletem i zastraszaniem, ale też lajkami, udostępnieniami i starannie wykreowanym wizerunkiem w sieci. Założył stronę Onore e Dignità, honor i godność. Brzmi dumnie, prawda? Jednak pod tą nazwą kryła się sprytnie skonstruowana kampania wizerunkowa. Zamiast krwawych scen czy jawnych gróźb, które mogłyby odstraszyć, publikował zdjęcia róż, fotografie elegancko ubranych mężczyzn, cytaty o lojalności, braterstwie i niełamaniu omerty. Każdy post był jak fragment większej opowieści, w której mafia nie była brutalną machiną zbrodni, lecz czymś niemal romantycznym, klubem dla wybranych, wspólnotą o niepisanym kodeksie, pełną honoru i tradycji. Ten wizerunek działał jak magnes. Młodzi, którzy nie pamiętali już czasów najkrwawszych porachunków w Kalabrii, zaczynali patrzeć na 'Ndranghetę jak na legendę, organizację z zasadami, niemal jak w filmach Coppoli. Torcasio zrozumiał, że social media mogą być narzędziem rekrutacji i propagandy o wiele skuteczniejszym niż klasyczne metody werbunku. Ale internet ma też swoją ciemną stronę i tym razem to ona dogoniła Torcasio. Jego działalność i wizerunkowa kampania w sieci stały się obiektem zainteresowania i krytyki włoskich organów ścigania, a podczas operacji policyjnych ujawniono jego powiązania i rolę w strukturach 'Ndranghety. Ostatecznie PR-owiec mafii trafił za kratki. Mimo to eksperyment, który przeprowadził, pokazał światu coś niepokojącego. Mafia potrafi się dostosować, zmieniać język, styl i narzędzia, a w erze Instagrama i TikToka potrafi sprzedać się równie skutecznie jak luksusowa marka odzieżowa. Tylko że tu zamiast torebek i butów oferuje lojalność, władzę i złudzenie bezpieczeństwa. Po tej historii czas poznać kogoś, kto mroczną przeszłość wykorzystał, by uczyć innych. Sean Atwood, gangster, który zrobił karierę w internecie. A teraz przenieśmy się do zupełnie innego świata. Eleganckie garnitury, londyńskie biurowce i młody, ambitny Sean Atwood. Sean pochodzi z Liverpoolu i jeszcze niedawno był dealerem ekstazy działającym na czarnym rynku. Jego życie toczyło się w cieniu przestępczości, dopóki nie trafił do jednego z najbardziej brutalnych więzień w Stanach Zjednoczonych. Tam poznał prawdziwe oblicze systemu penitencjarnego. Miejsce, które mogło złamać każdego, ale nie jego. Zamiast poddać się rozpaczy i zwątpieniu, Sean postanowił wykorzystać swoją historię jako narzędzie do zmiany.
Nie tylko swojego życia, ale też świadomości innych. Po wyjściu na wolność założył kanał na YouTube, gdzie zaczął bez cenzury i upiększeń opowiadać o brutalnych realiach amerykańskiego więzienia. Jego szczerość i autentyczność błyskawicznie przyciągnęły rzesze widzów. Dziś Sean ma ponad 1 milion subskrybentów, a jego filmy oglądają ludzie na całym świecie, którzy chcą zobaczyć prawdziwe, nieprzefiltrowane historie zza murów. To jednak nie wszystko. Sean jest też autorem kilku książek, które jeszcze głębiej odsłaniają jego przeszłość oraz drogę do przemiany. Jego siła leży w autentyczności i zdolności do opowiadania trudnych, często bolesnych historii, które inspirują i edukują. Dzięki temu Sean stał się jednym z najbardziej szanowanych i wiarygodnych głosów w temacie przestępczości, życia za kratami oraz resocjalizacji. Ale największy szok dopiero przed nami. Gang, który traktował Instagram jak swoje biuro prasowe. Hellbanians. Gang z Instagrama, który stał się legendą. Skoro już mówimy o gangach w mediach społecznościowych, to nie można pominąć grupy, która wywołała strach na ulicach Londynu. Hellbanians. Hellbanians to albańska grupa działająca w Londynie, która kilka lat temu zrobiła prawdziwą furorę na Instagramie. Zamiast chować się w cieniu i unikać uwagi, pokazywali swoje życie na pełnym luzie i bez zahamowań. Ich profil był jak mieszanka teledysku hip-hopowego z katalogiem luksusowych marek. Broń w rękach, drogie samochody, luksusowe zegarki i pliki gotówki, a do tego nieodłączna pewność siebie i duma z bycia gangsterem. W ich postach nie brakowało wyraźnych znaków rozpoznawczych, tatuaży, symboli gangu, a także scen z codziennego życia, które dla większości pozostałyby tajemnicą. Hellbanians zdobywali ogromną popularność, a ich konto na Instagramie obserwowało ponad 115 000 osób. To był prawdziwy fenomen. Ludzie klikali follow nie tylko z ciekawości, ale też z podziwu dla ich nieugiętej postawy i pewnego rodzaju buntu wobec norm społecznych. Jednak ta otwartość i chęć pokazania się w sieci miały też swoją cenę. Instagram, widząc naruszenia zasad i propagowanie przemocy, zamknął konto Hellbanians, usuwając ich z platformy. Mimo to ich zdjęcia i filmy nie zniknęły, wręcz przeciwnie. Zaczęły krążyć po internecie jako symbol nowej ery przestępczości. Gang, który nauczył się wykorzystywać social media jako narzędzie promocji i budowania marki, stał się legendą. Hellbanians to kolejny przykład na to, jak dzisiejsza gangsterka łączy w sobie brutalność ulicy z cyfrowym światem social mediów, gdzie popularność i wpływy mierzą się nie tylko pieniędzmi, ale także ilością serduszek i komentarzy pod postem. To właśnie ta mieszanka sprawiła, że ich historia stała się tak głośna i dla wielu fascynująca. Ale w tej grze zawsze ktoś patrzy, a im głośniej żyjesz, tym szybciej możesz zniknąć. Media społecznościowe zmieniły zasady gry w świecie przestępczości. Jeszcze niedawno gangsterzy unikali kamer i chowali się w cieniu. Dziś sami pokazują luksusowe auta, broń i konflikty dla tysięcy widzów. Postacie takie jak Nejati Arabaci, Sam Walker, Vincento Torcasio czy Hellbanians pokazują, że podziemie walczy już nie tylko o władzę na ulicy, ale i o uwagę w sieci. Jednak za każdą obserwacją i polubieniem kryje się nie tylko podziw, ale i realne zagrożenie. Pokazując się światu, gangsterzy zapraszają wrogów i wymiar sprawiedliwości do swojego świata, a granica między show a rzeczywistością się zaciera. Jeśli chcesz posłuchać więcej europejskiej przestępczości, koniecznie sprawdź poprzednie odcinki, zostaw suba i łapkę w górę, jeśli podoba Ci się dzisiejszy materiał. Ogromne podziękowania dla wszystkich patronów na Patronite za wsparcie oraz tych, którzy stawiają mi przysłowiowe kawki. To dzięki Wam możemy tworzyć kolejne odcinki.